To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Praca w wieżowcu na Manhattanie w Nowym Jorku jest spełnieniem marzeń wielu osób, nie tylko w Ameryce, ale i na świecie. Ale mieszkać na Manhattanie chce już znacznie mniej osób. Centrum świata, jak mówią o tym miejscu Nowojorczycy, jest bowiem horrendalnie drogie, hałaśliwe, zakorkowane, a wokół jest sporo betonu i mało zieleni. To właśnie dlatego wiele białych kołnierzyków z nowojorskich korporacji wyprowadziło się poza Nowy Jork. Gdzie mieszkają? Spora część w innych miastach, oddalonych od Manhattanu o kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt kilometrów. Dziś w podcaście Świat zapraszam Was w podróż do jednej z takich właśnie sypialni Nowego Jorku, do położonego na północ od Manhattanu hrabstwa Westchester, które wcale sypialni nie przypomina. Nie jest ani nudne, ani brzydkie. Naszą podróż zaczynamy na Grand Central, najbardziej znanym nowojorskim dworcu kolejowym. Dworcu, przez który każdego dnia przewijają się tysiące ludzi. Ja teraz wsiadam do pociągu podmiejskiej kolejki i jadę na północ od Nowego Jorku. Jadę dokładnie w przeciwnym kierunku niż tysiące osób, które każdego dnia rano pokonują drogę z przedmieść do Nowego Jorku na Manhattan. Ja jadę z Manhattanu właśnie na przedmieścia. 913 local train in all White Plains. Your 913, all of division local trains. All local stops to Botanical Garden. Z dworca Grand Central jadę pociągiem do miasta White Plains. To nieco ponad pół godziny pociągiem. W White Plains czeka na mnie Andrew Baranowski, polski fotograf, który od 40 lat mieszka w Ameryce i który znany jest Wam z jednego z poprzednich odcinków. Andrew mieszka właśnie w hrabstwie Westchester. This is the train to North White Plains. The next station is White Plains. Cześć! Witam w White Plains. Dziękuję bardzo. Miło Cię widzieć. Perfect. Co za klimat mamy, co? No więc tak, White Plains jest stolicą Westchester County. White Plains to jedno z ponad 20 miast w Westchester i stolica hrabstwa. Zostało założone jeszcze w XVII wieku i jest niewiele młodsze niż sam Nowy Jork. Tutaj urodził się m.in. szef Facebooka Mark Zuckerberg, a samo miasto z roku na rok ma coraz więcej wieżowców i jest coraz bogatsze. Tam jest chyba przeciętny income na rodzinę, jest chyba około $500 000. W Westchester mieszkamy przez 36 lat. Pamiętam, jak przyjechaliśmy tu pierwszy raz i bardzo nam się podobała okolica. Po drugie, szkoły były lepsze. Chcieliśmy, żeby nasz syn chodził do trochę lepszej szkoły. To był taki główny faktor chyba w tym wszystkim. To już był moment, kiedy Wy już się troszeczkę dorobiliście, prawda? Wy nie byliście biednymi imigrantami z Polski, którzy na nic nie mają pieniędzy. Zgadza się. Oprócz tego obydwoje pracowaliśmy na Manhattanie i dojazd na Manhattan z Westchester jest łatwy, dlatego że jedzie Metro North, to nie jest Subway. Sam jechałeś dzisiaj Metro North, więc trochę jedzie się wygodniej niż Subwayem, prawda? Tak, można się rozsiąść, nie stoi się w tłoku. Można się rozsiąść, jest klimatyzacja i w momencie, kiedy myśmy zaczęli dojeżdżać na Manhattan, to pociągi jeździły chyba co pół godziny, 40 minut. Teraz w szczycie jeżdżą co 15 minut chyba, bo jest dużo więcej ludzi, którzy dojeżdżają na Manhattan. Ale łatwy dojazd, wysoki standard życia, no i piękno okolicy zdecydowanie zdecydowało o tym, że chcieliśmy się tu przeprowadzić. I w momencie, kiedy mogliśmy to zrobić finansowo, to zrobiliśmy to. Wtedy, to 30 parę lat temu, kiedy się tu przeprowadziliście, to nie była jeszcze aż tak bogata okolica jak teraz. Westchester chyba zawsze był bogaty. Myśmy się przeprowadzili do White Plains, więc były jeszcze możliwości, żeby znaleźć coś, co nie było aż tak potwornie drogie. Ale Westchester chyba zawsze było taką trochę sypialnią Manhattanu, bo mnóstwo ludzi, którzy mieli pieniądze i mają swoje firmy na Manhattanie, czy są w dobrej pozycji finansowej, mieli tutaj mieszkania czy domy. Oprócz tego ta okolica, jak mówiłem, jest stara. Pierwsza osada w White Plains była w 1680 roku.
Jedni z pierwszych osadników tutaj w Stanach Zjednoczonych, tak? To właśnie tu. Tak, najpierw Purytanie się tutaj osiedlili, no i później ta anglosaska emigracja, dlatego że kiedyś Westchester to było country. Gdybyś na przykład, może dzisiaj pojedziemy tam na chwilę, ale jak jedziesz wzdłuż Hudsonu, to wszyscy ci super zamożni ludzie, tacy jak Vanderbilt, Rockefeller ma kolosalną posiadłość tutaj. Rockefeller był właścicielem kolosalnej ilości ziemi, także cała ta elita miała tutaj swoje country homes. Jak sam widzisz, piękne okolicy, bo my jesteśmy pomiędzy rzeką Hudson i Long Island Sound, więc praktycznie rzecz biorąc godzinka jest nad otwarty ocean. Mamy 15 minut na plażę nad zatoką, 15 minut w drugą stronę nad Hudson. W góry jest następna godzina, może 20 minut, jesteś na nartach. Masz wszystko tak Mamy naprawdę. jeziora, które są 20-30 minut, także właściwie wszystko jest. Bo teraz siedzimy i widzimy Long Island, tam gdzieś bardzo daleko, ale coś widać z Manhattanu. Cały Nowy Jork stąd widać w zasadzie. Zgadza się. I nie czujesz, większość ludzi, którzy nie znają Nowego Jorku, czy nigdy tu nie byli, to w większości pewnie ciebie też pytają, mówią, o, betonowa dżungla. Tak, Manhattan jest taki, prawda? Natomiast jak już jedziesz na Brooklyn czy Queens, to się troszeczkę zmienia, a w momencie, kiedy jedziesz bardziej na północ, to jest tak jak w Westchester. A od nas godzina jazdy na północ zaczynają się farmy. I właściwie większość stanu Nowy Jork to są farmy. No właśnie, bo jak obwoziłeś mnie tutaj, to poza tym ścisłym centrum, White Plains, to w zasadzie wszędzie jest zielono, jest zupełnie inaczej niż na Manhattanie. Można oddychać. Absolutnie. Jest super zielono. Mało tego, mamy fantastyczną wodę w Westchester i w Nowym Jorku. Dlaczego? Dlatego, że rezerwuary idą z Catskill Mountains i z północnego stanu Nowy Jork. Wielu ludzi w dalszym ciągu kupuje wodę butelkowaną tutaj, ale to naprawdę nie jest potrzebne, bo nasza tap water, która leci z kranu, jest genialna. Mówimy o sypialniach Manhattanu. To nie jest miejsce, które mogłoby się kojarzyć z sypialnią. Tu nie ma takich blokowisk potężnych, 1000 osób w jednym budynku, ale mimo wszystko tutaj właśnie w Westchester mieszka mnóstwo tych osób, które tam daleko, jak widzimy na Manhattanie, pracują te białe kołnierzyki, tak, w korporacjach finansowych. Zgadza się. Znaczy ilość wysokich budynków, które można budować w Westchester jest limitowana. Do niektórych miast, w White Plains, jak widziałeś, mamy kilka wieżowców, które mają 40 pięter. Larchmont ma kilka wieżowców, ale tak prawdę mówiąc, w momencie, kiedy wychodzisz za obręb tych mniejszych miast, to nie można już nic większego budować, to jest zabronione i głównie są domki jednorodzinne. W trakcie rozmowy z Andrew Baranowskim słyszycie szum. To woda z pobliskiej zatoki, nad którą usiedliśmy, by spokojnie porozmawiać o pięknie tego, co widać dookoła. Do tej rozmowy wrócimy już za moment, a żebyście lepiej zrozumieli, o czym mówimy, to zapraszam Was na naszego Instagrama. Tam znajdziecie moje zdjęcia z Westchester. Nasze konto nazywa się Świat_The World. A za chwilę wrócimy do rozmowy z Andrew Baranowskim, polskim fotografem i artystą, który od 36 lat mieszka w Westchester i jest dzisiaj naszym przewodnikiem. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Just a few moments ago, something believed to be a plane crashed into the South Tower of the World Trade Center. 11 września 2001 roku zmienił Nowy Jork na zawsze. Gdy mieszkańcy zaczęli powoli otrząsać się po zamachach Al-Kaidy na Światowe Centrum Handlu, pierwsze korporacje podejmowały już decyzję o przeprowadzce z Manhattanu właśnie do Westchester. Dla wielu szefów bowiem Manhattan przestał już być bezpiecznym miejscem. 2 lata później w Nowym Jorku gigantyczna awaria prądu na 7 godzin uwięziła ludzi w windach, metrze czy w zamkniętych pomieszczeniach. Szefowie kolejnych firm, a także ich pracownicy zaczęli wyprowadzać się z Nowego Jorku. Dzisiaj samo tylko White Plains ma około 60 000 osób, a w ciągu dnia jest ich w mieście 4 razy więcej, bo tak wiele osób dojeżdża tutaj do pracy. W całym Westchester jest też 68 rezerwatów przyrody. Można tu spotkać jelenie czy dzikie indyki. Jak mówi Andrew Baranowski, tempo życia jest znacznie spokojniejsze niż na zabieganym do bólu Manhattanie. Andrew wie, o czym mówi, bo od lat pracuje na Manhattanie. Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem w Time Inc. i szliśmy z kolegą, który przyjechał chyba z Virginii. Szliśmy na lunchu i
on zobaczył faceta, który biegnie, rozmawia przez telefon i je pizzę i on zapytał się, Boże, co się dzieje? Ja powiedziałem, nic, to jest jego przerwa na lunch. Tempo życia jest zdecydowanie troszeczkę mniejsze. Mało tego, Manhattan jest wyspą, jak doskonale wiesz, i w momencie, kiedy coś się dzieje i tunele i mosty są zamknięte, jesteś kompletnie w pułapce. I my to doskonale znamy, bo September 11 moja żona pracowała przy 26 ulicy i miała duże problemy, żeby się wydostać z Nowego Jorku. W Westchester jest to łatwo, bo mamy cały szereg szybkich dróg, highway, które wiodą w górny stan Nowego Jorku bez żadnego problemu. Now to the disturbing discovery out of Brooklyn, where we told you yesterday dozens of bodies. Wyprowadzkę ludzi z Manhattanu przyspieszył też COVID-19. W kwietniu 2020 roku Nowy Jork był jednym z najbardziej dotkniętych wirusem miejsc na świecie. To spowodowało, że według danych amerykańskiej poczty z Nowego Jorku wyprowadziło się 6 razy więcej osób niż zazwyczaj. Latem 2020 roku sprzedaż domów w Westchester wzrosła o 65% i była najwyższa od ćwierć wieku. W tym samym czasie sprzedaż nieruchomości na Manhattanie spadła o 56%. Ty przez lata dojeżdżałeś pociągiem na Manhattan. To jest 35 minut w wersji ekspresowej, 50 minut w wersji tej osobowej. Na ile to może być uciążliwe, bo w ten sposób funkcjonuje mnóstwo ludzi tutaj z Westchester. Ja jeszcze pamiętam, kiedy stacja Grand Central była w nie najlepszym stanie. Natomiast później ją odremontowano. Jak sam widziałeś, dzisiaj jechałeś z Grand Central, możesz tam kupić sobie śniadanie, możesz kupić lunch, możesz kupić obiad, który ci zapakują, który zabierasz do domu. Także dojazd pociągiem Metro North jest wygodny. Ja to robiłem przez 11 lat codziennie i jest to o wiele lepsza alternatywa niż dojazd samochodem. Bo w pociągu siedzisz, możesz czytać książkę, gazetę. Kiedyś to były przedmieścia, na których mieszkali przeróżni ludzie. Teraz to jest miejsce, gdzie mieszka bardzo dużo bogatych osób. Zgadza się. Ceny w Westchester wzrosły, dlatego że jest wielu chętnych, którzy chcą zapłacić, żeby tu mieszkać. A ilu to tych bogaczy jest? Dużo. Nie dlatego, że jest ich procentowo dużo w społeczeństwie, ale tutaj jest ich duża kondensacja z powodu Nowego Jorku i Manhattanu. Z drugiej strony, jak się zastanowisz, to tu jest całe duże tak zwane service industry, to znaczy ludzie, którzy czyszczą, naprawiają, ścinają trawę, remontują te domy, strażacy, policja, ale walka trwa o to, żeby ci ludzie mogli tu mieszkać, dlatego że multimilionerzy nie czyszczą domów innych multimilionerów, czy nie naprawiają dachów. Także potrzebujesz piekarzy, kucharzy, nauczycieli, taksówkarzy. Amerykańskie przedmieścia kojarzą nam się z takimi dość nudnymi miejscami. Piękne domki, ulice prostopadłe, równoległe i w zasadzie tyle. I nie ma nic innego. I co tu robić poza domem? W Westchester jest inaczej. Zdecydowanie inaczej, dlatego że przede wszystkim mamy cały szereg fantastycznych college'y. Mamy też college'y stanowe, które są tańsze. Jest olbrzymia ilość studentów. No ale jak chcesz pójść do kina, do teatru, na koncert, to musisz jechać na Manhattan. Niekoniecznie. Mamy cały szereg instytucji. Następną taką niesamowitą instytucją jest Caramore. Jest to olbrzymia posiadłość, gdzie co roku jest cały szereg koncertów muzycznych, spotkań z ludźmi i to wszystko nie jest takie drogie, bilety są dużo tańsze. Muszę Ci powiedzieć, że jak myśmy się przeprowadzali, to oprócz dobrych szkół, bezpiecznego miejsca, było coś, co my nazywamy infrastrukturą kulturalną, to znaczy dobra restauracja, piekarnia, galerie, koncert hall itd. Odnalazłeś tutaj w Westchester po pierwsze swój dom, swoje miejsce, po drugie odnalazłeś taki spokój? Zdecydowanie. Ten balans pomiędzy Manhattanem a Westchester jest dosyć perfekcyjny, dlatego że Manhattan to praca, energia, ruch i to jest to, co wszyscy cenimy na Manhattanie, prawda, że mnóstwo utalentowanych ludzi z całego świata, którzy ciągle robią coś interesującego. Oczywiście w Westchester nie ma tego aż do takiego stopnia, jak jest na Manhattanie, ale my jesteśmy tylko 25 mil od Manhattanu, dlatego wydaje mi się, ta okolica jest tak atrakcyjna. Nazywasz to miejsce domem? Zdecydowanie. Mieszkamy tutaj już prawie 36 lat w Westchester, także byłoby mi się trudno wyprowadzić. Niektórzy nasi znajomi się na przykład przychodzą na emeryturze, wyprowadzają się na Florydę, bo tam jest trochę taniej, podatki są mniejsze i tak dalej. No my raczej tego nie planujemy. Tak długo jak będziemy mogli tutaj mieszkać i będzie nas stać na to, to raczej będziemy w Westchester.
Andrew Baranowski, polski fotograf i artysta, dumny mieszkaniec Westchester, czyli północnych przedmieść Nowego Jorku, był naszym gospodarzem i przewodnikiem w tym odcinku podcastu Świat. Dajcie znać w komentarzach, jak podobała się Wam ta wyprawa w mało znane poza Ameryką okolice. A jeśli wśród Was jest ktoś, kto także mieszka w Westchester, to tym bardziej zapraszam do komentarzy. I przypominam, że premierowych odcinków możecie słuchać w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcast i Stitcher. Zapraszam też do polubienia strony na Facebooku Świat_The World i do subskrypcji kanału na YouTube, także pod nazwą Świat The World. Tam oprócz środowych podcastów w każdy piątek znajdziecie również premiery filmowe. A za uwagę dziękuję już Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.